Mieszkam na wsi. Przez okna mojego warsztatu widzę ogród. Dalej 300 metrów stąd płynie rzeka, a za nią rozciąga się kraina bodaj najpiękniejszych w Polsce wzgórz i jezior. A jeśli by popatrzeć dalej, to 50 kilometrów stąd mamy brzeg Morza Bałtyckiego, z którego pochodzi bursztyn używany przeze mnie w biżuterii. To może nie są inspiracje wprost, ale świadomość miejsca, w którym żyję, jego historii, obecnych tu energii tkwi we mnie. I na pewno znajduje to jakiś wyraz w tworzonej przeze mnie biżuterii. Moja metoda pracy. Najpierw jest wyobraźnia, pomysł, idea dotyczący kompozycji kolorystycznej, rodzaju formy, jaka ma być zastosowana, rozłożenia akcentów w tym przedmiocie. Często wspomagam się rysunkiem. Gdy jakiś kamień mnie zainspiruje i zamierzam wokół niego zbudować większą formę, notuję na papierze układ kamieni, ich kolory, rozłożenie akcentów barwnych bądź też cieni i świateł, a także jakieś drobne dodatki dotyczące sposobu wykończenia powierzchni, faktur. Studiowałem malarstwo. To moje pierwsze powołanie, dlatego tak ważny jest dla mnie kolor. Najprzyjemniejsza część pracy to dobór kamieni. Gdy kładę przed sobą krwiste rubiny, bladoniebieskie topazy, granatowe szafiry, zielone perydoty, etc. Przypomina to mieszanie farb. Nieomal czuję zapach terpentyny. Tak, lubię projektowanie, choć wymaga ono wiele czasu. Poszukiwanie tej jedynej właściwej formy wymaga nieraz wielu prób, nim się osiągnie zadowalający efekt. Oczywiście projekt to dopiero początek. Potem jest jeszcze cały długi proces wykonawczy, wymagający uwagi, staranności i doskonalony przez wiele lat. Tak, każda rzecz jest inna. U mnie nie ma dwóch takich samych przedmiotów. Bursztyn to wręcz magiczny kamień. Można powiedzieć, że to swoisty świadek czasu. W jego wnętrzu zawarta jest historia minionych światów. Nasze życie to tylko chwila w jego nieomal odwiecznym trwaniu. Ktoś powiedział, że wszystkie kamienie są szlachetne. To prawda, tylko trzeba umieć to pokazać. A bursztyn jest szlachetny w szczególny sposób. Dla mnie każdy jego kawałek jest cenny. A zwłaszcza te poranione spękaniami, nakrapiane inkluzjami, wielobarwne, niekształtne. Oto jest teraz przed tobą taki kawałek. Trzymasz go w ręce. Jest zakuty w srebrze na twojej dłoni. Od teraz z tobą, z całą swoją historią. Nie ma drugiego takiego kamienia jak bursztyn.